Cześć, Bartek Urban, wesołych świąt! Po tak wspaniałych życzeniach mogę zaczynać. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Lamborghini Huracan Spider. Tak naprawdę to pełna nazwa brzmi Lamborghini Huracan LP610-4 Spider, gdzie 610 oznacza moc, czyli mamy 610 koni, a 4 rodzaj napędu, czyli napęd na wszystkie koła. W przypadku tego egzemplarza brakuje jeszcze liczby 1 553 849, bowiem to jest jego cena. 1 553 849 zł. Witamy w świecie Lamborghini. I od razu dygresja. Mówimy Lamborghini, a nie Lamborghini. Tak samo jak mówimy spaghetti, a nie spaghetti. Bartek uczy, Bartek bawi. Koniec dygresji. Huracan to model, który w 2014 roku zastąpił pierwsze Baby Lambo, czyli Gallardo. W sumie to tak naprawdę testuje już schodzący model, bowiem na rynku od początku tego roku, czyli 2019, jest już Huracan Evo, czyli po liftingu. No ale trudno, jak mus to mus, przetestujmy więc to stare Lambo. I to nie jest taki zwykły Huracan Spider, bowiem posiada on fabryczny bodykit, w skład którego wchodzi przedni splitter, progi oraz ten cudowny spoiler. Taki skromny pakiecik aerodynamiczny kosztuje bagatela 198 391 zł. A to nawet nie jest z karbonu. A przepraszam, w cenie jest też jeszcze ten piękny komplet 20-calowych felg z centralną śrubą mocującą. Piękne koła. Zresztą całe auto wygląda wyk***ście. Naprawdę, Huracan robi przeogromne wrażenie na drodze. Petarda. Każdy detal wygląda agresywnie i ostro. No nie ma kąta, z którego wyglądałoby to auto źle. Jest przepiękne. Cudo. Dokładnie tak powinno wyglądać każde Lambo. Szkoda tylko, że kluczyk jest dokładnie taki sam jak w Audi. Za 1,5 bańki oczekiwałbym kapkę lepszego, bardziej indywidualnego kluczyka. Ja wiem, że R8 i Huracan to bliźniacze konstrukcje, ale przecież i tak tego nie widać i zapewne klient też o tym nie chce pamiętać. I pewnie też nie chciałby wiedzieć, jak ciasno jest w Huracanie Spider. Oba fotele, zarówno pasażera, jak i kierowcy, są maksymalnie opuszczone do dołu i dodatkowo oparcie jest pochylone aż za mocno jak dla mnie. Wciąż się nie mieszczę. Oparcie powinno być dużo bardziej pionowe, ale już teraz ja się nie mieszczę, a brakuje mi jakieś 6-8 cm, czyli idealny wzrost do Huracana to jakieś 175-177 cm. Wszyscy to mają więcej? Niestety muszą się obejść smakiem. Chociaż nie, przepraszam, jest na to rada. Trzeba otworzyć dach. Ten jest elektryczny i otwiera się w 17 sekund, a przynajmniej ja tyle naliczyłem. Co ważne, bez dachu auto jest równie piękne, a może i piękniejsze niż z dachem. No i zdecydowanie lepiej słychać silnik i wydech, ale to usłyszycie później. Aha, i dach można otworzyć czy tam zamknąć do 50 km/h, więc można też szpanować podczas jazdy. Pora zajrzeć do środka, który robi tak samo piorunujące wrażenie jak z zewnątrz. Wszystko jest ostre i agresywnie, czyli dokładnie takie, jakie Lamborghini powinno być. Nie ma też sterczącego jak czapka Mikołaja ekranu na środku deski, który tylko by rozpraszał. Są za to inne ekrany, na szczęście niedotykowe. Jeden to cyfrowe zegary, które mają kilka widoków i siatę graficzną jak z gry komputerowej. Ale do Lamborghini to akurat pasuje i to bardzo. W tym miejscu też możemy włączyć widok z kamery cofania, której jakość jest bardzo słaba. W ogóle cały ten system jest oczywiście z Audi i jest to MMI, czyli Multimedia Interface. Drugi ekran to mały wyświetlacz na środku deski pokazujący m.in. ciśnienie i temperaturę oleju, a także napięcie. Lamborghini jest też mistrzem jeśli chodzi o ergonomię i o ulokowanie przycisków. I tak na przykład kierunkowskazy włączamy za pomocą przycisku po lewej stronie kierownicy, niczym w motocyklu, a nie za pomocą wajchy jak w 99,9% samochodów na świecie. Zresztą wycieraczki też włączamy z kierownicy. Co więcej, tryby jazdy też zmienia się z kierownicy, ale tym razem na samym dole, co również jest ultra niewygodne podczas jazdy, bo w kabinie jest super ciasno. Ach, ci Włosi. I specjalnie mówię Włosi, bowiem również w Ferrari w podobny sposób rozwiązane są kierunkowskazy czy wycieraczki. Kolejnym super rozwiązaniem jest miejsce na napój pod tunelem środkowym. Nie da się tam nic otwartego włożyć, bo podczas wkładania na bank to rozlejemy. Brawo Lamborghini. Ja też uważam, że w samochodzie się nie pije ani nie je. Zwłaszcza w tak cudownym. Jeszcze byśmy coś tam upaćkali. Chociaż nie. Jest drugie miejsce na napoje, rozkładane w stylu, jaki poznają posiadacze starszych Audi czy Volkswagenów. No ale tak jak mówiłem, w tym aucie się nie pije ani nie je. Nie ma na to czasu. Swoją drogą, jedno miejsce na napój, siatka na drobiazgi, popielniczka oraz gniazdo pod zapalniczkę to jest opcja jako część pakietu Travel i pakietu do palących. Cena to 450 €. Oczywiście złącze USB też nie mogą być normalne. Mamy kabel przyjściówkę z logiem Audi. Pięknie. Aha, i schowek jest wielkości mniej więcej pudełka z kredkami, a raczej pudełeczka. No i na koniec truskawka na torcie.
czyli spasowanie i materiały. Materiały są dobre, chociaż trafiają się naprawdę słabe plastiki, a i tak najgorsze jest spasowanie. Tutaj wszystko skrzypi i niestety również podczas jazdy. Cudowna włoska robota. Dobra, pora na silnik. O kurczę, ktoś go ukradł! Oczywiście taki żarcik, bowiem z przodu znajduje się bagażnik o pojemności 150 litrów. Wystarczy. Z tego poziomu dostaniemy się też do akumulatora oraz dolejemy sobie płyn do spryskiwaczy. No dobra, to jeszcze raz. Pora na silnik. Ten jest oczywiście ukryty z tyłu, pod niestety dość małą osłoną. I to jest w sumie jedyna wada odmiany Spider względem coupé, bowiem w coupé klapa od silnika jest potężna i po jej otwarciu pięknie widać mocarną jednostkę. Ba, nawet nie trzeba otwierać, bowiem osłona może być przeszklona. W kabriolecie niestety tak się nie da. A szkoda, bowiem jest to wolno ssące V10 5,2 litra o mocy 610 koni oraz momencie 560 Nm. Cudowne. A szyfr do niego to 1, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Wiecie co to za liczby? To jest kolejność pracy cylindrów. Właśnie w ten sposób budzi się ten reaktor i brzmi przy tym cudownie. No gęsia skórka. Coś pięknego. Testowany egzemplarz był wyposażony w opcjonalny sportowy wydech, ale i bez niego Lambo brzmi cudownie. Cudowne jest też samo odpalenie za pomocą przycisku, który odbezpieczamy niczym jakąś wyrzutnię rakiet. Bo i osiągi są zbliżone do rakiety. Producent podaje, że od 0 do 100 przyspieszymy w 3,4 sekundy, a od 0 do 200 w 10,2. Kłamie. Od 0 do 100 3 sekundy, a od 100 do 200 6,3 sekundy, czyli od 0 do 200 w 9,3 sekundy. Ja pierdzielę, co za pocisk. W sumie to ciekawe, czy właśnie pakiet aerodynamiczny nie poprawił nieco osiągów przez lepszy docisk, a tym samym lepszą trakcję? Nie wiem. Wiem za to, że start jest tak brutalny, że robiło mi się niedobrze. I tutaj nie żartuję, poważnie. Kilka startów i człowieka mdli. Co za maszyna. Odmiana Spider jest też nieco cięższa od zwykłego coupé, a to ze względu na konstrukcję dachu. Ale tego w ogóle nie czuć. Reakcja na gaz jest błyskawiczna. No, fantastycznie. Pewnie nikt z potencjalnych klientów tego nie chce wiedzieć, ale ja byłem ciekaw. Ile pali Huracan? Otóż w mieście musicie się liczyć z 25 litrami. I to przy takiej normalnej jeździe bez szaleństw. Na trasie przy 120 i tempomacie pali 11 litrów, a przy 140 14. To już jest nieźle, a to zasługa skrzyni i wyłączonych cylindrów. Przy spokojnej jeździe auto pracuje na 5 garach, przez co pali trochę mniej. Zresztą zobaczcie, tutaj przy nieco ponad 50 km na godzinę jest już wbity 7, ostatni bieg. A skrzynia to dwusprzęgłowa konstrukcja, które biegi bije z niesamowitą prędkością i mocą, zwłaszcza w ustawieniu Corsa. Ma też dość śmieszny wolant, a w zasadzie przyciski, za pomocą których włączamy biegi. No ale oczywiście są też łopatki. No właśnie, mamy 3 tryby. Strada, czyli taki do jazdy emeryckiej, Sport, do sadzenia pięknych boków, bo wtedy auto jest mocno tylnonapędowe, oraz Corsa, czyli tryb psychola. W trybie Corsa wszystko jest agresywne, twarde i w pełni manualne. Biegi bijemy wtedy tylko za pomocą tych wielkich łopatek przy kierownicy. Tryb typowo na tor. Jeśli jednak myślicie, że Huracan jest za niski do jazdy po mieście, to się mylicie. Faktycznie, normalnie prześwit wynosi zaledwie 135 mm, a z pakietem aero zapewne pewnie jeszcze minimalnie mniej. Ale Lambo ma na to sposób. Jednym przyciskiem na desce rozdzielczej możemy podnieść auto o 4 cm do 175 mm. W ten sposób dużo łatwiej można pokonać przeszkody. Co ważne, z podniesionym przodem można podróżować z prędkością do 70 km na godzinę. To jedna z tych opcji, których bliźniaczy Audi R8 nie ma. Testowany Huracan ma napęd na 4 koła, który jest rozwiązany za pomocą Haldexa 5. generacji. Huracan jednak również może występować tylko w odmianie tylnonapędowej, chociaż szczerze, patrząc co na zakrętach potrafi ta wersja, to zostałbym przy niej. Jest pewnie, a jak trzeba, to i pójdzie bokiem. Dobra, ale pora na kasę, czyli coś, o czym dżentelmeni nie rozmawiają. W przypadku Lamborghini, jak się domyślacie, nie ma czegoś takiego jak za drogo. Testowany egzemplarz kosztował ponad 1,5 miliona złotych, a da się i więcej. Na ekranie właśnie widzicie pełną specyfikację testowanego egzemplarza.
Tylko uważajcie, bo ceny są netto, jak i brutto, w euro, jak i złotówkach. Wybaczcie, ale taki plik już dostałem. Jak widać, w standardzie nie ma nawet czujników parkowania, tempomatu, radia DAB i tak dalej. A podstawa kosztuje już ponad bańkę. Nieźle, co? Ale chcąc kupić Lambo, musicie być przygotowani na wydatki. Zresztą, przykładowo, olej wymieniamy co 5000 km, a koszt małego przeglądu to 6000 zł. Duży przegląd, taki, który robimy raz na 2 lata, to 13 000 zł. Roczne ubezpieczenie to 33 000 zł. Przedłużenie gwarancji o 2 lata? 30 000 zł. I to jest w sumie spoko cena, jeśli patrzymy na wartość auta. Jak widzicie, to są sumy, które rocznie dałyby nam na jakiś nowy samochód. Tak jak już mówiłem wcześniej, witamy w świecie Lamborghini. Nie da się wymienić wszystkich wad Huracana, jest ich tak dużo. Ciasno, słabo wykonane, beznadziejna ergonomia i tak dalej. Ale wystarczy odpalić samochód, posłuchać jak cudownie brzmi, ruszyć i zapomnieć o wszystkich wadach. Zresztą wystarczy też na niego popatrzeć. Jest cudowny. Ten samochód jest jak narkotyk. Dopóki go nie spróbujesz, nie będziesz wiedział, że go pragniesz. Cudowna maszyna. I co ważne, jest w pełni do jazdy na co dzień. Bowiem w zwykłym trybie strada jest naprawdę pokorna i nie chce cię zabić. A napęd na 4 koła pozwala czuć się bezpiecznie. Kocham Lamborghini Huracan Spider. Cudowna maszyna. I tak jeszcze wracając do początkowych życzeń, to życzę Wam, poza oczywiście zdrowiem i szczęściem dla Was i Waszej rodziny, bo to pamiętajcie jest najważniejsze, to dodatkowo życzę Wam właśnie takiego Huracana pod choinką. No chyba, że macie powyżej 175 cm wzrostu, wtedy niech to będzie Aventador. Wesołych świąt!